Przychodzi klient do salonu i mówi: chciałbym kupić jakieś rodzinne auto, tylko to nie może być SUV, to nie może być kombi, to nie może być van, a nie może być nawet sedan. W sumie to dobrze by było, żeby to było takie rodzinne, ale takie bardziej w stylu coupé, czterodrzwiowe i z dużym bagażnikiem. I żebym najpierw mógł zawieźć własne dzieci do szkoły, a potem jechać odwiedzić inne dzieci, najlepiej w żeńskim internacie. No. I taka była geneza powstania Audi A7, Audi A5, Mercedesa CLS oraz tego BMW Serii 4 w wersji Gran Coupé. Czy taki początek ok? Jak słusznie ktoś z Was zauważył, jest to 5-drzwiowa wersja, 2-drzwiowej wersji, 4-drzwiowej wersji. I po co BMW ją stworzyło? Z bardzo prozaicznego, prostego powodu. Po to, żeby więcej zarobić. Otóż Seria 4 Gran Coupé w porównywalnej wersji silnikowej i wyposażeniowej jest o 34 200 zł droższa niż BMW Serii 3. Ale prawda jest też taka, że dostajecie za to więcej samochodu, ponieważ jest o 7 cm dłuższa od Serii 3, 2,5 cm szersza od Serii 3, o tylko 4 mm niższa od Serii 3, a jednocześnie ma rozstaw osi o 5 mm, czyli o tyle, o piczy włos większa od Serii 3. Ale co ciekawe, prześwit, mimo że to przecież bardziej sportowe auto i takie bardziej coupé, jest większy niż w Serii 3, bo wynosi 14 cm versus 13 cm tam. Masa też w związku z tym wszystkim wzrosła. O 90 kg. Nie tylko przez to, że jest więcej, tu, tam, siam, owam, ale też przez to, że mamy większą sztywność nadwozia, pomimo pozbycia się tutaj ramek wokół szyb. I naprawdę wyglądają kozacko, nie? Fajnie. Nie. Oczywiście z wyglądu różni się od Serii 3, bo przód ma z Serii 4 Coupé. I o ile, słuchajcie, do tych nerek nie mogliśmy się przyzwyczaić jeszcze, nie wiem, rok temu, to dzisiaj już kompletnie nie przykuwają, nie zwracają uwagi. W tym egzemplarzu uwagę przykuwa raczej ten paskudny kolor a la Polones Caro. Światła dokładnie te same. Te czarne wszystkie elementy, czarne lusterka, czarne obramówki wokół szyb, czarne progi, tu czarne, tam czarne, ramy czarne, to elementy pakietu Shadowline, który kosztuje kilka tysięcy złotych. Kilkanaście tysięcy kosztuje pakiet Carbon. Wtedy macie to karbonowe, parę karbonowych splitterków, spoilerków, dodatków i tego typu różnych rzeczy. To jest prawdziwe, słuchajcie, tu wpada powietrze, a tam silny jak się postarasz, o to widać mojego paluszka, dzyń, 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 dzyń. Natomiast raczej niewiele to robi, może tylko zmienia nieco opływ powietrza, które wypada tutaj z koła, bo tutaj częściowo wpada i rzeczywiście, o, tutaj idzie nam tym boczkiem, tu wypada na koło, tam przechodzi, więc coś to pewnie robi. Tutaj mamy klapki ruchome, zależnie od tego, czy potrzebujemy, żeby silnik nam się szybciej nagrzał, czy potrzebujemy lepszego chłodzenia. Co ciekawe, słuchajcie, skoro przy tym chłodzeniu jesteśmy, to za raptem 1300 zł można tutaj dokupić taki pakiet M-Technik, on się nazywa. I w ramach tego pakietu M-Technik dostajecie zmodyfikowaną chłodnicę, tak że podobno silnik lepiej przy większym obciążeniu się chłodzi. I turbosprężarka. Oprócz tego ten pakiet M-Technik zawiera większe tarcze hamulcowe, takie jeszcze bardziej sportowe, z tym oto czerwonym zaciskiem. Bagażnik jest tylko 10 litrów skromniejszy niż w sedanie i wygląda w ten sposób. Bardzo fajne jest to, że ta półeczka się tutaj unosi i zobaczcie, jak to jest wszystko solidnie i porządnie zrobione. To nie jest żadna dykta, tylko tu ładnie wykończone, tutaj ładnym materiałem. Zobaczcie, jak to się ładnie wkłada. Ciach, ciach, ciach i tu. I to nie ma prawa drgnąć, latać. Oprócz tego jeszcze można też wyjąć sobie to, również równie dobrze zrobione. Zobaczcie na metalowym zatrzasku. To, co cenię sobie w tym bagażniku, to, że nie ma tutaj żadnych ukrytych pod spodem szafeczek, półeczek, schoweczków, więc to jest 470 litrów czystej pojemności. Co to oznacza w praktyce? Bardzo grosse walizka. Może tak będzie lepiej? Ciekawe, czy to tu się zamknie. Powiem Wam, że to już trzeba by ściągnąć przy tej walizce. Tu jest druga grosse walizka. No tak widzę to średnio, szczerze mówiąc. A tu jest trzecia grosse walizka. Fit. Ile kosztuje tylna szyba? Nie uda się też. Ale możemy spróbować pokombinować inaczej. Lewa i ta miętka z tej strony. I co?
Brakuje naprawdę bardzo niewiele, ale i tak jak na samochód tej klasy, który jest de facto coupé z mocno ściętym tyłem, to i tak jest nieźle, no bo oczywiście jak to wyjmę, to już nam się wszystko pięknie zamyka. I jeszcze tu możemy 2, 3 mniejsze i po bokach jest dużo miejsca. Więc i tak uznaję, że egzamin zdany jak na 370 litrów, bo nie są to oszukane litry, tylko takie prawdziwe, rzeczywiste. Fajne jest też to, że macie tutaj dzieloną kanapę. Zobaczcie w jakich proporcjach. 40, 20, 40. I teraz czas na Wasze pytania. Pytania niektóre były takie. Czy wloty w zderzaku są prawdziwe? Pokazaliśmy prawdziwe. Czy bobra trzeba czyścić irygatorem, czy wystarczy szczoteczka soniczna? Drogi Kubo, bobra czyści się płynem do higieny. Ile miotły wejdzie do wydechu? Tutaj jest prawdziwe. Tam jest rurka, znaczy to oczywiście, to nie jest rura wydechowa. Ta rura jest o tam w środku. Ale brzęczy i jest, a nie jest skierowana gdzieś do dołu. Dokładnie to samo wygląda. Tak samo sytuacja przedstawia się z tej strony. To jest dyfuzorek fejkowy. On oczywiście nie ma prawa działać. Powinien być tam głęboko. To powinien mieć od dołu. No tam, jedna wielka kupa. Natomiast to naprawdę podobno działa i zmniejsza unoszenie się tyłu o 50%. Tylko dzięki zastosowaniu tej płetwy maleńkiej i ona może być karbonowa, jak sobie dokupicie ten karbonowy pakiet zewnętrzny. Czy w nocy obudzi sąsiada, czy robi popcorn z wydechu? Jak widzicie to oznaczenie, mamy tutaj do czynienia z naszym słynnym, już wielokrotnie omawianym silnikiem B58, czyli 3 litry, 6-cylindrowe w rzędzie. Już nawet nie będę tego pokazywał, bo już parę razy pokazywaliśmy ten silnik, między innymi w BMW M240i. O, kliknijcie sobie tutaj, żeby to obejrzeć. Natomiast sprawdzimy, czy robi popcorn z wydechu. Tryb Comfort. Popcornem bym tego nie nazwał, raczej są to takie pierdzioszki niemowlaczka, takie. Co ciekawe, bardzo dużo pytań zadaliście o to, jak wygląda sprawa z miejscem z tyłu. To oznacza, że naprawdę traktujecie ten samochód jako rodzinny i jako alternatywę dla BMW serii 3. O, tak się składa tutaj ten rękaw i wtedy możecie sobie przewozić dłuższe przedmioty. A tu jest podłokietniczek z cup holderem. Teraz ja usadawiam się za pasażerem. Ten fotel jest maksymalnie opuszczony, przesunięty do tyłu na tyle, że tam usiądzie osoba 1,80 m, 1,90 m wygodnie. Mogę wsunąć stopy pod fotel, to istotne. Na kolana mam naprawdę wystarczającą ilość miejsca. Problem jest jedynie nad głową. I to pomimo takiego wyprofilowania tego dachu, że tutaj mamy szibę dach, ale szibę dach otwiera się do góry, a nie wchodzi tutaj, w środek dachu, w związku z czym tu mamy tylko wybrzuszenie, a tu już mamy tak jakby wgłębienie na głowę, ale i tak się tutaj nie mieszczę. Do 1,80–1,85 m, więc jeżeli macie wyrośnięte nastolatki, to będzie im tu jeszcze sensownie wygodnie. Piąta osoba tylko awaryjnie, choć piąty pas jest i samochód jest zarejestrowany jako 5-osobowy, ze względu przede wszystkim na szeroki i wysoki tunel. No tu się po prostu nie da usiąść. 3-strefowa klimatyzacja, tutaj obsługa 3. strefy. Jeżeli chodzi o gniazda USB, to już są to gniazda USB-C, ale dla każdego pasażera i prawego, i lewego. To jest super. Zobaczcie, to jest miękkie. To nie jest twardy, chamski plastik, jak bywa, tylko to jest po prostu mięciutkie i przyjemne w dotyku. To samo jeżeli chodzi o wykończenie z boku drzwi. Zobaczcie, plastik jest tutaj i to nie jest taki tandetny plastik. On jest gruby, o bardzo przyjemnej fakturze, więc nawet plastik okazuje się może być premium. To jest miękkie, przyjemne, to jest miękkie z przeszyciem, to jest na całej połaci miękkie, to jest tylko kawałek plastiku, ten tutaj, a już na przykład sterowanie szyb jest takie galwanizowane. Podobnie jak zobaczcie, to nie wiem, czy to jest prawdziwy plastik. Jeżeli tak, to świetnie udaje stal szlachetną, podobnie jak klamka. Ale praca jej, to jak ją się pociąga, nie, no to jest 100% już metal. Nawet czuć, że to jest bardzo zimne. Głośniczek, zobaczcie, Harmana Kardona i tutaj nawet jak ładnie wkomponowano. Powiem Wam szczerze, pod względem jakości wykończenia wnętrza i użytych do tego materiałów BMW wyprzedziło Mercedesa naprawdę o kilka długości. Nie wiem jak jest w Audi A4, ale podejrzewam, czy nawet w Audi A5, ale podejrzewam, że albo jadą łeb w łeb, albo nawet BMW jest przed Audi. No dobra, to jeszcze wepniemy sobie fotelik, ale to nie powinno być problemem, bo zobaczcie jak tutaj... A to z czego? To
odpadło. A to z aparatu, już myślałem, że z BM-ki. Mamy jaki ładny dostęp jest tutaj do ISOFIXów. Jest na plastikowych zatyczkach. Ich nie czuć, jak siedzicie w fotelu. Ale o, otwierają się, plastik się nigdzie nie poniewiera i można tutaj wsadzić fotelik i zobaczmy, jak tutaj przejdzie przez ten otwór drzwiowy. Weszedł. Wpina się banalnie. No i proszę, wcale nie trzeba jeździć SUV-em, żeby było w miarę wygodnie. Drzwi są, zobaczcie, bardzo grube. Wow, naprawdę grubość niesamowita, ale otwierają się pod bardzo dużym kątem. W zasadzie to jest jakieś 80-85 stopni względem całej budy, więc jest dosyć szeroko i łatwo się wsiada. I cyk, szybka do górki. I to, co odróżnia Gran Coupé od coupé tego dwudrzwiowego i od sedana, to są te klameczki, które są ładnie zlicowane z drzwiami. Dobra, producent się uparł, żeby jednak pokazać ten silnik. No dobra. Proszę bardzo, tak wygląda. Ale fajne jest to, że zobaczcie, tu jest oś pojazdu, tu się zaczyna, tak mniej więcej idzie i zobaczcie, a tu się zaczynają tak na mniej więcej cylindry. O, tak to wygląda. Tak. Więc on jest przesunięty maksymalnie tam w kierunku kabiny, tylko ta część tutaj gdzieś jest przed przednią osią, na dobrą sprawę. I dzięki temu wyważenie tego samochodu, szczególnie biorąc pod uwagę, że tam z tyłu znalazł się między innymi akumulator, tam jest napęd też z tyłu, chociaż to jest wersja X-Drive, czyli na 4 koła, tam jest też sportowy dyferencjał M. Wszystko to sprawia, że wyważenie jest bardzo bliskie 50/50. No, fajne pytanie padło, czy da się przewieźć rower w bagażniku przy złożonych fotelach. Tylko to jakoś trzeba będzie pokleić inaczej, nie? Silne sobie z tym poradzi, silne, wiesz, Na pewno trzeba rozpiąć przednie koło, nie? Dobra, najpierw sprawdźmy, czy wejdzie bez rozpinania tyłem. Ale wiecie, że niewiele mu brakuje? A tu wejdzie przodem? A nie wejdzie przodem, dobra. O kurna, tyle stał, że się zapiekło. Jest? Jest. Wchodzi rower? Wchodzi rower. Jakbym obniżył siodełko, to nawet bez zdejmowania tego koła by wszedł. Może być coupé praktyczne? Może. I jeżeli chodzi o aspekty praktyczne, to było jeszcze jedno pytanie. Ile koksu zmieści się w schowku? Czy schowek pomieści większą broń niż Uzi? Uzi to nie jest, ale wchodzi. Ale wiecie co, tak szczerze, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się podoba. Dobra, przejdźmy się. No i sam wpierw zajmijmy się wnętrzem, gdyż z przodu jeszcze nie siedzieliśmy. Jak jest, każdy widzi. Kopia BMW serii 4 w wersji coupé. I nadal jestem zachwycony materiałami. Słuchajcie, to jest w podstawie, bo to jest takie ala gumowe. Możecie to też mieć tutaj wykończone skórą sztuczną albo skórą prawdziwą, jak sobie dopłacicie parę tysięcy złotych. Ten karbon, który tutaj mamy i tutaj i w tym miejscu, nie jest wcale tak drogi, na jaki wygląda, bo kosztuje 6300 zł. Nie, żartowałem, 6300 to kosztuje skórzana tapicerka na fotelach, a karbon kosztuje 2500 zł. Ale nawet jak go nie zamówicie, to w standardzie nie macie tutaj piano ani chamskiego plastiku, tylko macie ładne srebrne wstawki, trochę przypominające bransolety w zegarkach. No i naprawdę jest wszystko dobrze zmontowane. No może tutaj się tak troszeczkę to ugina, ale tu jest mięciutkie, kolanko sobie możecie oprzeć. Porządnie są te drzwi zrobione, tu miękko. Co ciekawe, BMW M240i, do którego już dzisiaj odniesienie mieliście przy okazji silnika, było znacznie gorzej zrobione w środku. Miało plastiki tutaj na tych bokach, takie tandetne. Niektóre elementy się ruszały. No, zaskoczyło nas, ale tam akurat negatywnie tym, jak jest wykonane. Tu jest odwrotnie. Więc za to duże wow. Podłokietnik jest. Nie reguluje się, ale jak trzymam tu rękę, mogę sobie ją oprzeć spokojnie na kierownicy. Tę mam tutaj, jadę i jest wszystko ekstra. Podoba mi się to, że BMW nie poszło w kierunku Mercedesa i że nadal mamy tutaj fizyczne przyciski do obsługi, na przykład klimatyzacji. Zobaczcie. Tutaj nadal panel ma radia, można sobie przerzucać na przykład utwory tymi tutaj przyciskami. Jest Apple CarPlay już bezprzewodowy, wtedy to sobie podnosicie tu i telefon możecie sobie wrzucić na bezprzewodową ładowarkę. I on się ładuje, a Apple CarPlay pięknie odbiera, proszę. Jest mapa na całej szerokości ekranu. Sam system multimedialny jest dosyć intuicyjny.
To jest ta ciut jego starsza wersja. Zegary cyfrowe, one są akurat w opcji, no i na tle konkurentów, czyli Audi czy Mercedesa, jednak możliwości konfiguracyjne ich są bardzo skromne. Nie lubię tych zegarów. Bardzo żałuję na przykład, że BMW nie zastosowało tutaj tych swoich starych, pięknych, klasycznych zegarów z ładnymi cyframi, czytelnych. Tam wszystko to działało tak, jak powinno, a tutaj tak jest, no nie. Możemy sobie wybrać, co nam wyświetla tu w centralnym obszarze, na przykład mapę. No i ta mapa, wygląda tak. No co to za mapa? Szaro-czarna. Lepiej to sobie po prostu wyłączyć i tutaj nic nie mieć, ewentualnie sobie włączyć na przykład Assist Driving. I wtedy mamy samochód pokazany, gdzie mamy linię, czy mijamy inne samochody, czy ich nie mijamy. Ten ekran możemy sobie już obsługiwać dotykowo, albo możemy sobie nadal go obsługiwać iDrive'em tutaj. Trybów mamy oczywiście kilka: Sport, Comfort, Eco Pro i adaptacyjny. Co ciekawe, możemy też sterować tutaj dźwiękiem silnika, bo jak sobie weźmiemy Comfort, to dźwięk jest taki. Czyli słyszymy tam głównie silniczek, a jak wyjdziemy w Sport, to robi się jak? Robi się syntetycznie. Ewidentnie ten dźwięk pochodzi nie z tłumika, nie z silnika, tylko ten dźwięk pochodzi z głośnika i jest paskudny. Na szczęście można go sobie całkowicie wyłączyć, tę sztuczność tego dźwięku. Dźwięk silnika, i możemy ustawiać albo w zależności od trybu jazdy, albo zrównoważony, albo zredukowany. Naprawdę jest to jeden z lepszych silników sześciocylindrowych na świecie. Powtarzam to za każdym razem, gdy jeżdżę tym B58. W połączeniu z tą 8-biegową skrzynią Steptronic, którą zrobił ZF, tu jest jeszcze w wersji sportowej, jest po prostu spontaniczny. Jeździ zupełnie inaczej niż wszystkie 4-cylindrowe doładowane jednostki. Zobaczcie, nie wiem nawet teraz, na którym jestem biegu. Na 8, na 7. Teraz jestem. 7 bieg mamy wpięty i zobaczcie, jaka jest elastyczność tego silnika. 7 bieg 60 na godzinę. A on już jedzie na 7 biegu. I to jak? I to wyraźnie przyspiesza. Nie musi, nawet ma te 2000 obrotów i jemu już chce się jechać. W standardzie, akurat w wersji M440i, dostajecie już sportowe zawieszenie, to M, za dopłatą 2800 zł możecie mieć adaptacyjne. W standardzie jest też sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi. W standardzie jest też aktywny układ kierowniczy. Więc w standardzie jest tutaj naprawdę sporo tych sportowych, technicznych rozwiązań. To akurat jest fajne. To zawieszenie, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby była konieczność wydawania dodatkowych 2800 zł na to, żebyście mieli aktywne zawieszenie. To sportowe M zda egzamin już wystarczająco. Zresztą zobaczmy, czy tutaj będziemy mieli możliwość skrzynia biegu. Zresztą tutaj nie ma tego zawieszenia. Już wiemy. A nie, jest amortyzacja, sport. To wejdźmy w amortyzację komfort, a raczej wejdźmy w tryb komfortowy. Jest też tryb Eco, żeby oszczędzać paliwo, ponieważ ten silnik ma już mild hybrid, silniczek elektryczny tutaj, który jest, ma kilkanaście koni mechanicznych, ale to zrobiono tylko po to, żebyście jadąc na przykład, zdejmując nogę z gazu na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu, żeby on się wyłączał. No dobra, pytaliście o to, czy zawieszenie to takie bardziej w kierunku komfortowym, czy bardziej sportowym. Nawet padło pytanie, czy zabierzemy go na płyty. No my nie zabierzemy na płyty? Proszę bardzo, oczywiście, że zabierzemy, bo tutaj najlepiej będzie czuć, czy na co dzień nie będzie zbyt męczące to zawieszenie. Ale go sobie ubrudzimy. Ależ ma zawias. Kurde, świetny. Nie będzie ani trochę męcząca. Nawet tyle nie będzie męcząca. Po prostu przepływa nad tymi nierównościami. Ależ dobre ma, nie? Naprawdę jak w limuzynach wyższego segmentu. Super wybiera. A jednocześnie cały czas macie pełną kontrolę przy takiej drodze nad tym, co się dzieje z przednimi kołami. A teraz zobaczcie, sport. No działa! Tak, zdecydowanie warto dopłacić 2800 do tego zawieszenia sportowego. Zdecydowanie! Jaka różnica! Świetne zawieszenie adaptacyjne i tylko 2800 zł.
i świetny układ kierowniczy. Są idealnie zestrojone do tego, żeby na co dzień Was kompletnie nie męczyły, żebyście mogli sobie położyć rączkę tak i jechać, a jak trzeba, to naprawdę ten układ kierowniczy się wyostrza, a to zawieszenie robi się autentycznie twarde. Więc szapoba. Miejsca mam wystarczająco. To są akurat sportowe fotele. Mają zintegrowany zagłówek, ale on, zobaczcie, w zasadzie... O, jeszcze można go podnieść. O. Fajnie trzymają mi tutaj ramiona i to wysoko, bardzo. Oprócz tego trzymają mi bardzo dobrze dupkę i trzymają mi też bardzo fajnie tutaj biodra. Warto zdecydowanie dopłacić do tych foteli. I teraz przy okazji tego, że mijamy nasz ulubiony parking, zamknięty, na którym jak zwykle nigdy nikogo nie ma, to sprawdzimy i odpowiemy na kolejne Wasze pytanie, czyli czy potrafi pojechać boczkiem albo spalić kapciora. I to, co oczywiście w BMC jest fajne, to to, że klikamy tylko Sport, wchodzimy sobie w Sport Plus, przytrzymujemy klawisz kontroli trakcji, jak go raz pstrykniemy, to mamy trakcję sportową, a jak go sobie przytrzymamy, to mamy wyłączoną i kontrolę trakcji, i kontrolę i stabilizację toru jazdy. No i to jest niesamowite w tych BM-kach. No. Macie X-Drive'a, dokładnie tak jak było w przypadku M240i, który jest zdecydowanie skonfigurowany z przewagą tyłu. Tu na przodzie czujecie, że to jest ze 30-40%, cała reszta jest z tyłu. Całe te 500 Nm i 374 konie są dokładnie tam. Fajnie? Bardzo fajne jest to, naprawdę bardzo fajne jest to w BMW, szczególnie z tymi silnikami B58, że ciągle czuć w nich tego pierwotnego ducha BMW, że one prowokują, że one są owszem komfortowe w codziennym użytkowaniu, ale że potrafią wykrzesać z Was i z siebie mnóstwo emocji. Że kurde, jedziecie tym autem i naprawdę korci Was, żeby ten pedał gazu wbić głębiej. Żeby sprawdzić, jak szybko on pojedzie w zakręcie. Żeby gdzieś sobie spalić tego laczka. Żeby kurna popalić tą gumę. Naprawdę on korci. Natomiast jest słabszy od BMW 3 z tym samym silnikiem, czyli od M340i pod jednym względem. Mamy tutaj więcej masy, jak już wspominaliśmy, o te 80-90 kg, a to oznacza gorsze przyspieszenie. Bo o ile trójka z tym silnikiem robi setkę w 4,4 sekundy, to tutaj jest to już bliżej 5 sekund, czyli 4,7. Teraz sprawdzimy co innego. Mianowicie, jakie będzie miał zużycie paliwa przy takiej spokojnej, stabilnej jeździe z prędkością 120-130 km na godzinę. Czy dacie radę na tym zbiorniku paliwa przejechać powiedzmy, nie wiem, 600 km? I mamy 120. I mamy ciach. Assisted Driving, bo mamy wszystkie systemy bezpieczeństwa. Komplet tych systemów bezpieczeństwa razem z cyfrowymi zegarami, taki pakiet cyfrowy po prostu, gdzie tutaj dostajecie mnóstwo różnych funkcji, kosztuje 14 000 złotych. Generalnie auto zaczyna się od 324 000. Jak dołożycie do tego 30-40 tysięcy złotych, będzie już naprawdę bardzo dobrze wyposażone, ze skórką, z tym karbonem tutaj, będzie ładnie wyglądało, będzie miało 19-calowe felgi, bo te mamy 19 cali, one kosztują 4000 złotych, w standardzie są 18-calowe. Więc 370 tysięcy złotych to już będzie taka wersja, która zadowoli naprawdę zdecydowaną większość użytkowników. Co ciekawe, pomimo bezramkowych szyb jest naprawdę bardzo cicho. Jest dobrze wyciszony od silnika, bardzo dobrze od wydechu. Teraz ma, nie wiem, ile obrotów ma. 1800 obrotów raptem, słuchajcie, przy 122 km na godzinę na 8 biegu, więc jest bardzo dobrze wyciszony. Jedynie słyszę, o tutaj, ale taki naprawdę symboliczny szum powietrza. No dobra, 6 km przejechane, wystarczy do pomiaru zużycia paliwa, mniej więcej po równym terenie, w sensie troszkę pod górkę, troszkę z górki, ale wyjdzie na zero. Zobaczcie, 6,9 litra, 7 litrów. Więc odpowiadam silny Tobie, czy 3-litrowego diesla, czy to? Zdecydowanie to. Owszem, jak zaczniecie nim szaleć, tak jak my przed chwilą na parkingu, jak zaczniecie jeździć po mieście, dynamiczniej przyspieszać, to te wartości zmienią się
w 12, 13, 14, nawet 15 litrów. Ale umówmy się, jak chcecie pojechać w dłuższą trasę, no to nie będziecie jechali zero-jedynkowo, tylko pojedziecie właśnie sobie stabilnie. I wtedy przy 120 na godzinę spali Wam te 7 litrów, przy 140 spali Wam 8,5. Średnio niech 10 będzie. To przy tym silniku nie mam pytań i uwag. No dobrze, to teraz sprawdzimy te 4,7 sekundy. Kontrola trakcji wyłączona. Mamy sucho, mamy zimową oponę. DSC off, czyli powinna zadziałać nam procedura startu. A znowu w takiej sytuacji ten lunch. Pierwszy pomiar, słuchajcie, i wynik lepszy niż podaje producent z większym obciążeniem niż normalnie testuje się fabrycznie samochody. 4,5 sekundy, 4,5. Sprawdźmy, jak będzie teraz, czyli po lekkim zmęczeniu materiału. Ależ i on nawet brutalniej zmienia te biegi wtedy. No jest gorzej. 4,6 sekundy. A my teraz zobaczymy, jak sobie tak. Stoicie na skrzyżowaniu, macie włączony Auto Hold, macie włączony Eco Pro, włączoną kontrolę trakcji i stabilizacji toru jazdy i po prostu chcecie ruszyć i przyspieszyć, o tak, kładąc nogę na pedale gazu. 3, 2, 1, kładziemy. Oj, dopiero dostał tego cugu i czuć było ten mild hybrid tu działający. I zobaczcie, od razu o sekundę gorszy wynik. 5,4. Dobra, to czas odpowiedzieć na ostatnią serię Waszych pytań. Czy jest radość z jazdy? Tak, jest radość z jazdy. I jednocześnie jest niczym niezmącona taka swoboda jazdy, bo jak trzeba, to jedziecie komfortowo i niczym się nie przejmujecie. Z drugiej strony jest naprawdę mega duża frajda z jazdy, jak sobie włączycie tryb sportowy, wyłączycie kontrolę trakcji, to nadal czuć tutaj tego ducha BMW i to jest świetne. Mnie osobiście bardzo się podoba i bardzo mi to odpowiada. Co więcej, wierzcie mi, że byłem tym autem na niemieckiej autostradzie, tam rozpędziłem się do prędkości, gdzie się dwójeczka z przodu pojawia i nie było to 25 ani 29 na godzinę. I niesamowite jest to, jak on jest stabilny przy tych prędkościach, że nadal nawet wtedy w trybie komfortowym czy eko trzymacie sobie ręce tak, jedziecie, wchodzicie w każdy zakręt. Oczywiście wiadomo, że nie można przegiąć pały, ale wtedy jest kompletnie nieabsorbujący ten samochód. I nawet przy tych wysokich prędkościach ten samochód nadal jest cichy, komfortowy, nieabsorbujący, nienerwowy, pewnie się prowadzi, czujecie się w nim bezpiecznie. A jak sobie poodpinacie wszystkie te systemy, włączycie wszystko w trybie sportowym, to daje i nie tylko frajdę, ale też mnóstwo emocji i jest takim delikatnym dzikusem. Więc tu odpowiadam na kolejne Wasze pytanie, czy będzie dobry jako daily car? Tak, zdecydowanie. Kolejne pytanie, jakie padło, czy jako daily car lepiej to, czy M240i? Po pierwsze, M240i jest lżejsze, lepsze ma osiągi z tym silnikiem i jest trochę bardziej dzikie. Natomiast jest też mniejsze w środku, więc musicie do porównywalnej wersji dopłacić powiedzmy 80, 90, 100 tysięcy. Jeżeli oczekujecie komfortu, macie 4-osobową rodzinę, chcecie dzieciaki wozić, więcej bagażu, rower czasami tutaj z tyłu, to tak, to będzie lepszy wybór. Natomiast jeżeli jesteście singlami albo macie tylko dziewczynę i nie trzeba tam wozić nikogo, ale ewentualnie tylko sporadycznie, kogoś, kogo nie lubicie, bo jest tam ciasno i mniej bagażu potrzebujecie, to M240i też będzie lepszym wyborem. Natomiast jedna osoba z Was zadała pytanie, dla kogo to jest samochód, skoro mamy też M340i. No więc wyobrażam sobie, że pewien koleś, który na co dzień chodził w szarym garniturze i białej koszuli do roboty, nagle zrobiono mu zdjęcie grupowe z kumplami i okazało się, że wygląda dokładnie tak jak oni. Też mają szare garnitury i też mają białe koszule. W związku z czym kompletnie niczym się nie wyróżniał i postanowił to zmienić. Założył granatowy garnitur, a do niego tenisówki. I trochę właśnie takie jest BMW 4 Grand Coupe. Taki tatuś, ale trochę bardziej niegrzeczny.